Będzie to działanie celowe, chcąc wmówić ludziom, że robią to muzułmańscy terroryści, żeby ukarać ludzi, a to będzie celowe, żeby wciągnąć Europę do rozgrywek wojennych. Dzisiaj mam dla Państwa niedobre wiadomości. Obawiam się, że kolejna wizja pana Krzysztofa Jackowskiego sprawdziła się. Dzisiaj obejrzymy fragment z filmu pana Krzysztofa Jackowskiego, w którym mówi o dziwnej chorobie, która ma pokazać się w dużych miastach. Po obejrzeniu filmu pokażę Państwu artykuły prasowe z prasy z Wielkiej Brytanii, w której jest mowa o zanotowaniu ponad 20, bodajże 29 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. To jest bakteryjna inwazja. Tak? Postanowiłem wybrać się na zewnątrz dzisiaj, bo jest ładna pogoda, żeby te złe wiadomości przekazać Państwu w tak pięknych okolicznościach natury. Przepraszam za cięcie, jeżdżą auta. Zabrałem swojego pieska, który miał zabieg chirurgiczny i musi chodzić w takim kloszu. Proszę bardzo, o, tutaj miał wycinane podskórne guziki, które miał. No ale na szczęście czuje się dobrze i dochodzi do siebie. No ale nie o tym dzisiaj. Więc gdzie my stanęliśmy? Tak. Obawiam się, że kolejna wizja pana Krzysztofa Jackowskiego się zaczyna sprawdzać na naszych oczach. No ale koniec mojego gadania. Oglądamy fragment filmu pana Krzysztofa. Zapraszam. Zatrucia w Europie. Nagle w Europie zaczną się pojawiać ogniska dziwnej choroby. Lekarze będą mówili o chorobie, media będą mówiły o chorobie, a to nie będzie choroba. To będzie biologiczny atak na ludzi. Biologiczna zemsta na ludzi. To, co będą nazywali chorobą, okaże się biologicznym atakiem. I z narracji, że są ogniska chorobowe nagłej, dziwnej i groźnej choroby, potem zacznie się mówić, że to są ataki biologiczne na ludzi. I to się będzie też działo w Europie. Trzeba być bardzo ostrożnym w momencie, jeżeli zaczniemy słyszeć, że powstają jakieś ogniska chorobowe, a to powiedzmy, tu strzelam, w Londynie, a to gdzieś tam w Berlinie, a tu może gdzie indziej jeszcze. I że to wygląda tak, jakby ludzi to atakowało, czy może się zarażają. Taki będzie początek tych informacji, że na domiar tego złego, co się dzieje na świecie, zaczyna się jakaś zaraza dziwna, ale potem się bardzo szybko okaże, że to są ataki biologiczne na ludzi w Europie. Więc wszyscy słyszeliśmy, co powiedział pan Krzysztof.
ja zapraszam Państwa do wchodzenia w opis filmu, który właśnie oglądacie i kliknięcia linku do filmu pana Krzysztofa, z którego ten fragment pochodzi. Tam jest więcej, ta wizja jest dłuższa i tam jest więcej o tym, co ta wizja mówi panu Krzysztofowi, więc warto wejść i warto usłyszeć więcej. Ja nie będę tego tutaj pokazywał. Zachęcam do wchodzenia na kanał pana Krzysztofa, ale za to pokażę Państwu teraz to, co obiecałem na samym początku, bo obawiam się, że ta wizja się potwierdza. Pokażę Państwu teraz ten artykuł z The Guardian, który mówi o tym, co niestety, ale powiedział pan Krzysztof Jackowski. Więc teraz przeniesiemy się do mojego bunkra, w którym przeczytam Państwu opracowanie z tego artykułu. Opracowanie, które sam stworzyłem, gdyż ten artykuł jest w języku angielskim. Ja zapraszam również w opisie tego filmu, który Państwo oglądacie. Jest link do The Guardian, do tego artykułu. Ten artykuł jest z 20 marca, więc całkiem świeży. Ok, ale nie będę tutaj więcej mówił. Zapraszam do oglądania filmu do końca, bo okazuje się, że to wcale nie jest śmieszne. Ok, lecimy. Do zobaczenia w dziupli. Ok, więc jesteśmy z powrotem w naszej dziupli. Ja nie będę komentował tego, co pan Krzysztof mówił, bo sami Państwo słyszeliście, więc nie tracąc czasu, pokażę Państwu to, co obiecałem na początku, a mianowicie artykuł z brytyjskiej gazety The Guardian i link do tego artykułu znajdziecie Państwo, tutaj możecie zobaczyć ten artykuł. Link do tego artykułu znajdziecie Państwo w opisie filmu, który właśnie oglądacie. Zachęcam do kliknięcia i do zapoznania się. Jest w języku angielskim, ale można łatwo sobie go przetłumaczyć w Google Translator. Ale ja dla Państwa tutaj zrobiłem małe opracowanie, krótkie opracowanie tego artykułu, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Więc w hrabstwie, to ma miejsce w hrabstwie Kent. Potwierdzono ognisko groźnej choroby, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych powodowane przez bakterię moningokoki. Brytyjskie media informują już o 2 ofiarach śmiertelnych, a liczba zakażeń rośnie, szczególnie wśród młodych ludzi i studentów. Jedną z tych ofiar śmiertelnych był właśnie student, a drugą ofiarą śmiertelną była nastolatka. Ogólna liczba na dzień 20 marzec, to jest właśnie z tego dnia ten artykuł, wynosiła 29 osób. Sytuacja jest jednak poważna, chociaż oficjalnie mówi się, że jest pod kontrolą. Jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Skąd nagły wzrost przypadków? Czy to odosobniony incydent, czy początek czegoś większego? Dlaczego ognisko pojawiło się właśnie tam i właśnie teraz? Czy może z tym mieć coś wspólnego prowokacja, o której mówił pan Krzysztof Jackowski? Jak Państwo myślicie? Czy to, o czym pisze teraz The Guardian, brytyjskie media, może być początkiem tego, co pan Krzysztof Jackowski zobaczył w swojej wizji? Co Państwo myślicie? Piszcie w komentarzach. Ja będę starał się odpowiadać na wszystkie Państwa pytania i zacznijmy dyskusję. Powtórzę w tym momencie apel pana Krzysztofa. Drodzy Państwo, bądźcie ostrożni. Jeśli uważacie moją pracę za wartościową, dajcie mi łapkę w górę. Jeżeli podoba się Wam kanał Tetragrammaton, zasubskrybujcie. Naciśnijcie również dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. A dodam jeszcze, dlaczego Wielka Brytania? Nie wiem, ale może odpowiedź kryje się w tym filmie, do którego oglądania
i wysłuchania tego, o czym tam mówię, serdecznie Państwa zapraszam. A tymczasem życzę miłego dnia, popołudnia, nocy i naprawdę, drodzy Państwo, uważajmy na siebie w tych ciężkich czasach. Do zobaczenia. Pa.